Skorzystaj z kodu rabatowego Minecrafterzy, aby uzyskać rabat 10% na usługi w Level Up Pro. Na program zaprasza Script.pl, najlepsza polska społeczność Minecraft. Znajdziesz tutaj forum o skryptach, Minecrafcie, programowaniu, komputerach i wiele więcej. Mamy także edytor online, system wniosków, wiki i kluby. Zapraszamy! Dobry wieczór Państwu! Słowa nie opiszą tego, jak miło jest móc mi znów rozpocząć kolejny odcinek, a zarazem nowy sezon Minecrafterów. Nowy sezon oznacza oczywiście zmiany w postaci odświeżonego studia oraz braku eliminacji, zamiast których uczestnik po prostu od razu przystępuje do gry. Proszę Państwa, nowy odcinek, nowy sezon, a to oznacza oczywiście duże kwoty, jeszcze więcej emocji i bardzo dużo energii. A jeszcze więcej energii na wygranie głównej nagrody ma dzisiejszy uczestnik Peridot. Proszę Państwa, Peridot zajmuje się programowaniem pluginów do Minecrafta oraz pisaniem stron internetowych. Jakie strony internetowe piszesz? Ja samych stron nie piszę, zajmuję się głównie frontendem dla stron, czyli tym jak strona wygląda, a może nie profesjonalnie, jakoś super dobrze mi to nie wychodzi, ale też nie jakoś super źle. Jak jakiś znajomy czegoś potrzebuje, to mu zrobię tą stronę, czyli ja w sumie frontend dla niej. No jasne, a planujesz w przyszłości zajmować się tym profesjonalnie? Nie, raczej to nie jest dla mnie, to jest tylko tak, żeby od czasu do czasu sobie coś tam porobić. Czy myślałeś już właśnie o tym, skoro nie pisanie stron, to czym właśnie byś... w jakim zawodzie widziałbyś siebie w przyszłości? Programistę, ale na pewno nie stron internetowych, bo to jednak myślę, że nie jest dla mnie. Bardziej jakiejś aplikacji na telefon lub tego typu rzecz. Lub cały czas pluginy do Minecrafta. Słuchaj Peridot, zanim zaczniemy, muszę Ci przedstawić zasady naszej gry. Jest 12 pytań do 10 000 hajsów, dwie sumy gwarantowane, 10 oraz 400 hajsów oraz 3 koła ratunkowe. Pół na pół, telefon do eksperta oraz pytanie do publiczności. W nowym sezonie, poza hajsami, można wygrać także nagrodę dodatkową w postaci rangi VIP na 1 miesiąc na forum Script.pl, osiągając pierwszy próg sumę gwarantowaną 10 hajsów. Rangę VIP++ na 1 miesiąc na forum Script.pl, osiągając drugi próg, czyli 400 hajsów. Oraz wygrywając główną nagrodę, czyli 10 000 hajsów, otrzymasz rangę VIP++ na 3 miesiące na forum Script.pl. Słuchaj Peridot, przedstawię Ci wszystkie zasady. Myślę, że humor zarówno mi, jak i Tobie dopisuje. Jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy. W takim razie, proszę Państwa, rozpoczynamy grę o 10 000 hajsów. Bądźcie z nami! I słuchaj, na początek pierwsze pytanie za 5 hajsów. Który z poniższych przedmiotów daje najwięcej punktów głodu? Burak, ciastko, zupa grzybowa czy potrawka z królika? Jest to bardzo proste pytanie, bo burak daje mało punktów nasycenia, ze względu na to, że można z niego zrobić zupkę. Ciastko też daje tam 1 punkt tylko nasycenia. I zupa grzybowa czy potrawka z królika. Tego co pamiętam, potrawka z królika i zaznaczam odpowiedź D. Definitywnie? Definitywnie. Dobrze, zaznaczam odpowiedź D. I oczywiście jest to poprawna odpowiedź.
Burak przywraca 1 punkt głodu, ciastko 2 punkty głodu, zupa grzybowa 6 i kula z królika rzeczywiście najwięcej, bo aż 10 punktów głodu. Pytanie numer 2. Wskaż moba, z którego wypada płomienna różdżka. Gast, płomyk, kostka magmy czy slime? To jest bardzo proste pytanie, bo z Gasta wypadał Zegasta, z kostki magmy wypada Magma Cream, a ze Slime'a wypada Slime Ball, czyli z płomyka musi wypadać płomienna różdżka. Więc zaznaczam odpowiedź B. Definitywnie? Definitywnie. Proszę bardzo. Poprawna odpowiedź, oczywiście. No i tak, masz już gwarantowane 10 hajsów oraz rangę VIP na 1 miesiąc na forum script.pl. Słuchaj, coraz bliżej do 10 000, chociaż jeszcze przed nami długa droga. Zatem nie traćmy czasu. Czytam pytanie za 20 hajsów. Jasno-niebieski barwnik powstaje poprzez połączenie niebieskiego barwnika i kości, białego betonu, margaretki, białego barwnika. Jest to bardzo proste pytanie i oczywiście z białego barwnika i zaznaczam odpowiedź D. Na pewno. Na pewno. Proszę bardzo, zaznaczam odpowiedź D. Poprawna odpowiedź, świetnie. Widzę, że idzie ci póki co bardzo dobrze. Żadne pytanie nie sprawiło ci jeszcze większego problemu. Zobaczmy, jak będzie z pytaniem za czwartym. Za czwartym? Zobaczmy, jak będzie pytanie. Zobaczmy, jak będzie z pytaniem czwartym za 50 hajsów, które brzmi: którym przedmiotem rozmnaża się owce, krowy oraz muszrumy? Złotym jabłkiem, czy marchewką, czy może ziemniakiem, czy pszenicą? To również jest proste pytanie i zaznaczam odpowiedź D, pszenicą. No nie, no jesteś niemożliwy. Czwarte pytanie i znowu taka szybka odpowiedź. Słuchaj, definitywnie odpowiedź D. Tak, definitywnie odpowiedź D. Proszę bardzo, zaznaczam tą odpowiedź. No i cóż, jest to poprawna odpowiedź. Masz 50 hajsów, gratuluję. Tak jak powiedziałem, masz 50 hajsów. Gramy teraz o 100 hajsów. Czytam pytanie. W którym roku wydano Minecrafta Xbox 360 Edition? W 2010 roku, w 2011 roku, w 2012 czy w 2013? To już jest trudniejsze pytanie, bo nigdy się nie interesowałem konsolowymi wydaniami Minecrafta. W 2010 nie był nawet wydany Minecraft na komputery. Były tylko chyba już była wersja beta. Dopiero w 2011 wyszedł Minecraft na komputery, czyli wersja 1.0. 2013 jednak wydaje mi się, no jednak trochę zbyt późnym rokiem, więc myślę, że zaznaczę odpowiedź C w 2012 roku. 2012 rok. O! Kupę czasu temu. Słuchaj, definitywnie zaznaczyć tę odpowiedź. No, Słuchaj, przypominam, że w razie co masz cały czas do dyspozycji 3 koła ratunkowe. Więc oczywiście decyzja należy do ciebie. Natomiast jeśli chcesz, możesz z nich skorzystać. Odpowiedź nie jest jeszcze definitywnie zaznaczona. Muszę się zastanowić, czy na pewno. Ale myślę, że jednak zaznaczę tą odpowiedź C definitywnie. No dobrze, mówisz, zaznaczam, proszę bardzo.
No właśnie, w którym roku wydano Minecrafta Xbox 360 Edition? 2010, 11, 12 czy 13? Słuchaj, Peridot. Chodzi oczywiście o odpowiedź C. Gratuluję, to poprawna odpowiedź. Słuchaj, masz dobrą pamięć, bo rzeczywiście jest dokładnie tak jak powiedziałeś, w 2010 roku gra była jeszcze w fazie beta, w ogóle, na początku jeszcze w ogóle w alfa. W 2011 właśnie wydano Minecrafta na komputery, w 2013 natomiast nie wydano na Xboxa 360, tylko wersję na Raspberry Pi. Słuchaj, masz już 100 hajsów, będziemy teraz grać o 200. Wciąż 3 koła ratunkowe. No to co? Lecimy. Czytam pytanie 6. Na którym biomie występuje najwięcej ród złota? Na mesie? Na tajdze? Na równinach? Czy na bagnie? To jest też proste pytanie i to odpowiedź A na mesie. No słuchaj, no jesteś niemożliwy. To będzie chyba jeden z najszybszych odcinków w historii Minecrafterów. Słuchaj, czy na pewno zaznaczyć tę odpowiedź? Definitywnie. Proszę bardzo, zaznaczam odpowiedź A. Słuchaj, póki co pędzisz, myślę, że mogę tak powiedzieć, pędzisz jak wiatr przez nasze pytania. Jednak niestety muszę cię na chwilę zatrzymać. Odpowiedź poznamy po przerwie. Zostańcie Państwo z nami. Pokonuj szczeble na drodze do miliona. Pnij się w górę, aby w końcu usłyszeć. Wygrałeś milion. Odpowiedz poprawnie na 12 pytań, wygraj specjalną koszulkę od naszego prowadzącego i zgarnij wirtualny milion. Internetowi milionerzy czekają na ciebie. Skorzystaj z kodu rabatowego Minecrafterzy, aby uzyskać rabat 10% na usługi w Level Up Pro. Na program zaprasza Script.pl, najlepsza polska społeczność Minecraft. Znajdziesz tutaj forum o skryptach, Minecrafcie, programowaniu, komputerach i wiele więcej. Mamy także edytor online, system wniosków, wiki i kluby. Zapraszamy. I witamy po przerwie. Zatrzymaliśmy się na pytaniu 6 za 200 hajsów, które brzmiało: na którym biomie występuje najwięcej ród złota? Peridot odpowiedział, że na mesie. Jest to poprawna odpowiedź, oczywiście. Doszliśmy już do pytania za sumę gwarantowaną 400 hajsów oraz oczywiście za rangę VIP++ na 1 miesiąc na forum Script.pl. Słuchaj, jak ci się podoba póki co, bo widzę, że bardzo szybko, bardzo sprawnie ci idzie. Stresujesz się jeszcze trochę? Nie stresuję się. Jak ci się podoba w studiu, A bardzo ładne studio. prawda? No, No, ładne jest, ładne. ładne. Dobrze, Peridot, widzę, że obojga nam, obojgu nam, dwóm nam. Nam. Dobrze, Peridot, widzę, że zarówno tobie, jak i mi dopisują humory. Lecimy dalej. Czytam pytanie za 400 hajsów, czyli sumę gwarantowaną. Która z poniższych komend w Java Edition została usunięta? Toggle Downfall, Team, Fill czy Datapack?
Widzę już małe zakłopotanie, więc... Na komendach minecraftowych się zbytnio nie znam. Datapack została na pewno dodana w 1.13. Fil istnieje, nie wiem od jakiej wersji, ale od dość dawna. I teraz pytanie, czy do Toggle Downfall, czy Team została usunięta? A pamiętasz, za co te komendy mogą odpowiadać? Toggle Downfall odpowiadał, z tego co pamiętam, od przełączenia, czy ma padać deszcz, czy nie, a Team od zarządzania drużynami tymi minecraftowymi. Mhm. Myślę, że Team by musieli ją przenieść do scoreboard, a tam już jest dość dużo rzeczy, więc raczej usunęli Toggle Downfall, więc zaznaczam odpowiedź A. Na pewno. Słuchaj, masz do dyspozycji wciąż Definitywnie. 3 kwadrat. Dobrze, okej. Zaznaczam odpowiedź A. Słuchaj, czy założyłeś się z kimś, że dojdziesz do 12 pytania bez używania żadnych kół ratunkowych? Nie mam inne pewne powody. Niestety Okej. nie mogę ich podać. Okej. Chociaż niektórzy mogą się domyśleć. Słuchaj, zaznaczyłeś odpowiedź A, czyli Toggle Downfall. Twoim zdaniem wszystkie pozostałe komendy w Java Edition no są, a przynajmniej póki co są, bo nie wiemy co miłościwy Mojang nam jeszcze wymyśli. Ale tak, wracając do odpowiedzi, słuchaj, Peridot. Poprawna odpowiedź, gratuluję! No i tak, słuchaj, masz już gwarantowane 400 hajsów oraz rangę VIP++ na 1 miesiąc na forum script.pl. Wciąż 3 koła ratunkowe. Słuchaj, zostało już tylko 5 pytań do głównej wygranej, czyli 10 000 hajsów. Spodziewałeś się przed programem, czy spodziewałeś się właśnie zanim przystąpiłeś do gry, że uda ci się zajść tak daleko? No bo jednak, no mimo wszystko stoimy przed teraz pytaniem 8, tak? Odpowiedzieć dobrze na pytanie 7. No mimo wszystko udało ci się już daleko zajść. Nie spodziewałem się, że zajdę aż tak daleko. Ale mam jeszcze 3 koła ratunkowe. No, Jakoś mam to nadzieję, będzie. że jeszcze będzie dobrze. No dobrze. Słuchaj, trzymam za ciebie kciuki. Tymczasem pytanie za 750 hajsów będzie brzmiało tak. Izabella Balk w Mojang AB jest analityczką, programistką, sprzątaczką czy producentem mediowo-eventowym? To jest dość trudne pytanie. I muszę się nad nim zastanowić. Spokojnie, mamy bardzo dużo czasu do dyspozycji, więc możesz się zastanawiać ile chcesz. Myślę jednak, że nie sprzątaczką, bo jednak takich informacji raczej firmy nie podają ani nikt tak publicznie. Więc raczej sprzątaczkę od razu mogę odrzucić. I teraz mam do wyboru jeszcze 3 odpowiedzi. Co ci się wydaje takie najbardziej prawdopodobne? Co ci się tak powiedzmy za pierwszym razem, kiedy przeczytałem to pytanie i odpowiedzi skojarzyło, że to może być właśnie poprawna odpowiedź? Analityczką też może być. Raczej może nie być takiej informacji gdzieś publicznie, no chyba, że to jest dość ważna analityczka. Ale myślę, że jednak nie. I teraz, czy programistką, czy producentem mediowo-eventowym? Słuchaj, no przypominam, że wciąż do dyspozycji masz pełen zestaw
3 kół ratunkowych. Jednak bardziej mi się z takimi eventami, tego typu rzeczami kojarzą się w Mojangu kobiety. No tak jakoś wyszło, ale... Myślę, że jednak to nie jest jakaś losowe pytanie, na które by nie znał odpowiedzi raczej praktycznie nikt. Programistki, która raczej nie kojarzę, żeby to była ta Izabela Balk. Często była odpowiedź D w innych pytaniach, więc myślę, że zaznaczę odpowiedź D. Na pewno? Nie chcesz żadnego koła ratunkowego ani nic? Muszę się zastanowić. Myślę, że zaznaczę jednak odpowiedź D. Ostatecznie? Ostatecznie. W porządku. Zaznaczam odpowiedź D. Izabela Balk w Mojangu jest według ciebie producentem mediowo-eventowym. Słuchaj, no nie będę dłużej przedłużał. Jest tak jak powiedziałeś, jest to poprawna odpowiedź. Cieszę się, że odpowiedziałem na to pytanie, bo jednak to było strzelanie. No i tak, nie muszę chyba mówić po raz kolejny, że wciąż masz 3 koła ratunkowe do dyspozycji. 750 hajsów na koncie. 4 pytania do 10 000 hajsów. Słuchaj, no to co? No nie. Co się wydarzyło? Słuchaj Feridot, niestety, ale dzisiejszy odcinek dobiegł już końca. Twoją grę będziemy kontynuować naturalnie w następnym odcinku. Tymczasem zostańcie Państwo z nami. Do zobaczenia. Wiesz, dawno tego tutaj nie mówiłem, prawdę mówiąc. Ostatnie, 12 pytanie brzmi tak. Czy Peridot wygra 10 000 hajsów w Minecrafterzy? Kolejny odcinek 14 listopada o 18.